Siemanko! W dzisiejszym odcinku szyjemy wisienkę. Jeśli chcecie zobaczyć, jak ją wykonać, to zapraszam do oglądania. Do uszycia wiśni potrzebna nam będzie zielona mikrofibra oraz mikrofibra w kolorze bordowym lub właśnie wiśniowym. Na jedną wiśnię potrzebujemy tych elementów 2 sztuki i tego elementu także 2 sztuki, tylko że jedno w ten sposób, a drugie w lustrzanym odbiciu. Dzisiaj zrobię podwójną wiśnię, więc dorysowuję jeszcze 2 takie elementy oraz 2 części gałązki. Obie najpierw w ten sposób, a później w lustrzanym odbiciu. Na jedną wiśnię potrzebujemy 2 części w tą stronę oraz 2 w lustrzanym odbiciu, łącznie 8 części. Na sam początek przeszywamy liście, kompletujemy je standardowo w pary i przeszywamy po obwodzie, zostawiając otwór do wywrócenia. Tak to wygląda po zszyciu. Teraz możemy ponacinać krawędzie, ale także możemy użyć nożyczek, które nam wycinają zęby na krawędzi. To także fajnie się sprawdza. W okolicach otworu nic nie nacinałem, ponieważ zależy mi, żeby mieć ten zapas materiału, aby łatwiej było mi zaszyć ten otwór. I teraz wywracamy i będziemy maskować otwór szwem krytym, następnie przeszyjemy listek z wierzchu. Tak się prezentują przeszyte listki. Więc zabieramy się teraz za łodygi. W przypadku pojedynczej wiśni składamy te krótsze gałązki wierzchami do siebie i szpilkujemy. Przeszywamy po całym obwodzie. Ja zaczynam w tym miejscu i kończę w tym. Tutaj będę montował listka, więc tutaj zamaskuję sobie tym liściem właśnie ten szef kryty od otworu. Przy podwójnej gałązce mamy 2 różne części, gdzie góra w jednym jest krótsza, a w drugim dłuższa. Najpierw musimy zszyć razem te proste odcinki. W tym miejscu przyszpilkuję to i przeszywamy. Wszędzie zapas na szef 5 mm. Mamy zszyte 2 połówki, więc teraz składamy to razem w całość. Mam zeszpilkowane. W tym miejscu zostawię otwór do wywrócenia całości, więc zaczynam szyć od tej strony i po całym obwodzie. Tak to wygląda po wywróceniu, więc pozostaje nam tylko napełnić to kulką silikonową, zaszyć otwory, no i przymocować liście. Tak wyglądają załatane otwory, a tak się prezentują całe łodygi. Dość mocno to wypełniłem, żeby to było sztywne. I właśnie tu, gdzie mamy załatany otwór, montujemy sobie listka
żeby nic nie było widać, ale akurat teraz nie będę robił pojedynczej wiśni, tylko robimy podwójną. Doszywam więc listki w ten sposób. Do przyszywania listków czy innych elementów fajnie sprawdza się półokrągła igła. Możemy za jednym zamachem właśnie przebić się przez liście i zahaczyć dolną część łodygi i wyjść zaraz obok. Będę to montował mniej więcej w tym miejscu. Mam zahaczone liście oraz właśnie tkaninę z łodygi. I teraz przebijamy się kawałek obok i wychodzimy w drugim liściu. I tutaj znowu kawałek obok i staramy się wyjść w tym samym miejscu co wcześniej. I znowu kawałek obok i staramy się znowu wyjść w tym samym miejscu po drugiej stronie. I tak to będzie wyglądało. Przechodzimy do szycia wiśni. Składamy wszystkie elementy w pary i przeszywamy najpierw ten mniejszy łuk. Mamy połówki poszyte, teraz łączymy to znowu w pary, żeby mieć całą wiśnię po uszyciu. Zeszpilkuję teraz to po krawędziach, zostawię otwór do wywrócenia, no i przeszywamy. Nacinamy teraz krawędzie. Przechodzimy do montowania całej wiśni. Mamy gałązki z listkami oraz dwie wiśnie. Potrzebna nam będzie długa igła, najlepiej dużo dłuższa niż ta, którą ja mam. Do tego nitka jakaś mocna, może być kaletnicza, albo tą, którą szyliśmy, tylko złożona na kilka razy. Wbijamy się najpierw z dołu. Tutaj mamy z dołu końcówkę nici. Od góry mam igłę z dalszą częścią. I teraz przeszywam końcówkę gałązki. Tak jak teraz. I wracamy znowu na drugą stronę. Już tutaj zdejmę igłę, żeby się nie zakłuć. No i teraz będziemy dociągali całość. Dlatego podwójny półsupeł. Jeśli uznamy, że już nam wszystko odpowiada, to wiążemy na gotowo. Końcówki oczywiście wciągamy. Tak wygląda jedna, identycznie robię z drugą i za chwilkę pokazuję Wam efekt końcowy. Tak wyglądają gotowe.
Kolejny projekt szyciowy za nami. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał Wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę, komentarz dla zasięgu i trzymajcie się. Cześć!